can see you as a child. The river gives us every good thing, and then it takes it all away. Don't take me away from you. Don't take. Hej, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Ja już jestem po pierwszym sprzątaniu, po pielęgnacji i czas na lunch. Mamy prawie 11:30. Chciałabym dzisiaj zrobić na lunch coś z resztek z wczorajszego obiadu, bo mieliśmy bulgogi. Ogólnie testuję różne przepisy na bulgogi i niestety jak na razie nie do końca mi fajnie wychodzą. Pewnie dlatego, że tu wszystko zależy od mięsa, od tego jakie użyjemy i ja niestety użyłam troszkę grubszej wieprzowiny, przez co nie do końca ona smakuje tak jakbym chciała, ale to spokojnie, jeszcze będę ogarniała przepis, jak go w końcu zrobię takiego dobrego z dobrym mięsem, to wtedy dam Wam znać. A dzisiaj zostało nam troszkę ryżu oraz właśnie to bulgogi, więc wiecie o czym pomyślałam? Żeby zrobić takie trójkąciki, właśnie nadziewane tą resztką bulgogi. Więc czemu nie? Razem to zróbmy. Oczywiście możecie każdy jaki tam chcecie środek wrzucić, ale właśnie tak jak ja, możecie też resztki po wczorajszym obiedzie. Do tego ja mam coś takiego specjalnego, tylko właśnie, o, tu jest. To jest specjalna foremka do robienia takiego trójkącika. Ona jest otwierana z dwóch stron. Tutaj ma takie właśnie, żeby nie przyklejał się ryż do środka. Tutaj też jest otwierany, wygląda identycznie i mamy też taką foremkę główną. Ja muszę to umyć, dawno nie używałam, więc umyję to i zaczniemy robić razem. Ostatnio doskwiera mi straszny brak weny do gotowania. Myślę, że może to być efekt przesilenia zimowego, takiego zaspania i z przyjściem nowej pory roku w końcu ruszę z jakimiś nowymi przepisami, z jakąś nową weną. Dlatego ostatnio nawet nie było żadnego vloga, gdzie pokazywałabym, co jemy albo co gotuję, więc może to jest początek, takie trójkąciki, żeby wymyślić coś nowego. W ogóle te trójkąciki są idealne, jeżeli chcemy wziąć sobie małą przekąskę. Po pierwsze, najemy się, po drugie, są bardzo wygodne w przenoszeniu i myślę, że idealne na to, żeby sobie tak na raz, obojętnie co tam wsadzicie, taki będziecie mieli smak samego takiego trójkącika. Ja tutaj bulgogi, ale mam parę pomysłów, żeby zrobić inne smaki, ale to już pewnie będziemy testować w kolejnych vlogach. W przyszłości będziemy testować też inne smaki, ale jak na razie to z bulgogi. Ja posmarowałam za każdym razem, kiedy odwróciłam, dodatkowo sosem sojowym razem z wymieszanym sosem, nie sosem, tylko olejem sezamowym i przetestujmy. Nawet jeżeli nie lubię tego bulgogi, które zrobiłam, to tutaj w tym naprawdę dobrze smakuje. Myślę, że jeżeli chcemy zrobić właśnie tutaj w środku taki, żeby to bardzo fajnie smakowało, to jednak musimy bardziej przyprawić, żeby był intensywny, aby ryż, który okala właśnie nasz środek, nie był za bardzo, jakby to powiedzieć, jakby nie przytłaczał całości. Fajna jest ta posypka, pewnie resztę, bo całkiem sporo mi tego wyszło, nie dam rady wszystkiego zjeść, zabiorę dla Eli jeszcze do przedszkola, albo kiedy wrócimy z przedszkola do domu, bo chyba nie zrobię aż tylu, a też dzieci pewnie by tak głupio było właśnie taki sam kebab dawać dzieciakom. Smakuje bardzo fajnie, i miałam jeszcze kim dodać, poczekajcie, tak jak wiecie, taki uchwyt zrobić. Ale też właśnie przy okazji otwórzmy to, co dostałam w prezencie. Busan Kim. Pierwszy raz coś takiego widzę.
super prezent i się zastanawiam, wezmę pewnie do Polski i pytanie do Was, czy jak będę leciała do Polski, nie zrobić dla Was jakiegoś konkursu i żebyście mieli okazję wygrać na przykład taki kim. Interesuje Was to? Jeszcze mam na pewno te takie naklejki K-popowe, które także mój mąż dostał. Dajcie znać, czy taka opcja prezentu Wam odpowiada i jak to wygląda. Wow! To jest taki malutki Kim, który właśnie jadamy do takiego samgap kimbap. I wydaje się crispy. Poczekajcie, najpierw spróbuję tak. O matko! Jest rewelacyjny. Idealnie chrupki, jednak lekko słodki, więc to zależy od Was, czy lubicie takie coś. Ale prezent wydaje się to super. Właśnie taki w sam raz dla mojej rodziny wezmę i jedno opakowanie, jeżeli jesteście zainteresowani konkursem, to dajcie znać w komentarzach. Z chęcią dla Was taki konkurs zrobię. Ale mówię, prezenty dopiero wyślę z Polski, dlatego że jednak stąd tutaj paczki idą długo, plus trzeba to drogo wychodzi, ale czemu by nie? Z Polski mogę Wam wysłać. Zbieram się do wyjścia, plan jest, żeby pójść na zakupy do eMart, bo w zeszłym tygodniu w ogóle nie byłam nigdzie, więc czas na te zakupy nadszedł, tym bardziej, że lodówka zaczyna robić się pusta. Mam plan na 2 posiłki, muszę jeszcze wykombinować coś na 3 posiłek, ale to już wymyślę później. Mielone. Tak, i jutro zrobię kopytkę, dlatego dzisiaj ugotuję więcej ziemniaków. Oglądałam jeden z vlogów dziewczyny, już nie pamiętam jak ona się nazywa, i ona właśnie robiła kopytka, więc tak sobie pomyślałam, czemu by nie? Mam pieczarki, więc zrobię z sosem pieczarkowym. Będzie to danie typowo wegetariańskie, plus kupię ogórki i zrobię mizerię. Jeszcze mam sosik do mizerii i mam jogurt, więc idealnie. I co do kurtki, dlatego że rano byłam w tej mojej normalnej kurtce zielonej, ale ona okazało się, że jest za gorąco, kiedy mam sweter, więc zdecydowałam, że ubiorę skórzaną. Tylko wiecie co, ja miałam ostatnio problem z tym, że ta kurtka skórzana, słuchajcie, miała odgięte tutaj ten rożek. I jak ją przepastowałam, to użyłam takiego klipsa, żeby przez cały czas był właśnie tak, zabezpieczony, żeby trzymał to i powiem Wam szczerze, troszeczkę to pomogło, ale nie za dużo. Jeżeli macie właśnie pomysł jeszcze, jakby to wspomóc, żeby to się trzymało takiego, wiecie, shape'u, to będę Wam bardzo wdzięczna, dlatego że wcześniej to i tak było gorzej, bo to się tak strasznie odginało w tą stronę, co nie do końca mi się podobało, niezbyt dobrze to leżało. Na szczęście trochę pomogło, nie powinno już się tak głupio odginać. Co do jeszcze rzeczy, dzisiaj już tego nie będziemy robić, ale Jutro będzie zadanie, żeby zrobić w końcu tą werandę, posprzątać ją i też się zastanowić, co zakupić w Ikei, bo 27 marca, to jeszcze kupę czasu, pojedziemy do Ikei, zakupimy parę półek, dlatego że chciałam do Eliasza też półki kupić, żeby miał na przykład na książki albo na jakieś zabawki, figurki, bo on ostatnio jest totalnym fanem tych Lego, więc żeby mógł sobie może poukładać. Taki jest plan. Lecimy. Ja jeszcze chyba zrobię taką mini listę. Zobaczę, co potrzebuję i muszę przemyśleć, co na obiady. Mąż mówi coś, wspomina, że ma jedno wyjście ze znajomymi na oczywiście chłosiki, ale to już pewnie się później dowiem. Dobra, lecimy. Chciałam Wam pokazać update szafek. Nadal nie są zrobione, ale już kupiliśmy specjalne te śruby do betonu, żeby właśnie to się wszystko trzymało. Liczymy na to, że to nam pomoże i już w końcu to naprawimy. Troszkę długo to leci, ale trzeba przyznać, że nie jesteśmy znawcami, jak robić takie remonty domowe, dopiero się uczymy, więc raczej ja tam widziałam, kiedy mój tata coś takiego
takiego robił, ale nie pomyślałabym, że będę musiała się tym zajmować razem z moim mężem i wyszło tak, że idzie to nam bardzo wolno. Tak, a jeżeli chodzi o nasze miejsce windy, nadal w granatowych kolorach. Wróciłam, patrzcie, miałam kupić tylko tyle, żeby się zmieściło w torbę, a wzięłam więcej i dlatego zamknąć drzwi, otworzyć jedne, bo jest na tyle ciepło, że musiałam ściągnąć kurtkę i przy okazji trzeba otworzyć okna, bo jest ciepło i warto odświeżyć mieszkanie. Będę przygotowała teraz obiad plus rozpakowywała moje rzeczy, które zakupiłam. No nie wierzę, miałam kupić mało, a kupiłam jak zawsze ogrom. Nie wiem, aż się strasznie zmęczyłam, bo wszystko też ciężkie takie, a to cebula, truskawki, bo za 7000 w ogóle złe pomidory kupiłam te honey tomato snack i one niestety są słodkie. Tak, zrobili jakąś chyba mieszankę, z tego co kojarzę, ze stewią. Jeżeli to są te, tak, znaczy one są słodkie. Wtedy była stevia mat, czy coś tym podobnego, one się tak nazywały. Ale teraz jest honey tomato. Tak, one są takie malutkie, właśnie na przekąskę to chyba mojemu mężowi dam. Kupiłam właśnie też truskawki, bo jeszcze jest końcówka sezonu, więc trzeba korzystać. Za 7000, więc nawet całkiem tanio, słuchajcie, za taki boksik. A wyglądają naprawdę zacnie, zacnie. W końcu stwierdziłam, że kupię godyno, czyli to jest makrela i zrobię sobie obiad z makreli chyba pojutrze, z tego co kojarzę. Tak, myślę, że chyba pojutrze będzie idealnie. Dobra, ja się zbieram, bo mam mięso. Mam mięso i muszę go wstawić do lodówki, żeby mi nie zepsuło się, a przy okazji jeszcze dzisiaj pierwsze ice coffee tego sezonu będzie. Tak, zrobię sobie ice coffee właśnie po to, żeby uczcić tą ładną pogodę. Pierwszą od długego czasu. Kiedy zaczyna się wiosna? Kiedy Martyna zaczyna w domu robić ice coffee. Ogólnie pijam ice coffee także na zewnątrz. Zdarzyło mi się, kiedy było bardzo ciepło, około 18 stopni, kiedy byliśmy na rowerze, to zakupiłam sobie ice coffee, ale w domu jeszcze do tej pory nie robiłam. Z bardzo ważnego powodu, bo nie wiem czemu, ale u nas w domu zawsze tak rano i później wieczorem jest bardzo zimno, więc nigdy jakoś tak nie miałam ochoty pijać ice coffee, a dzisiaj jest w sam raz tak fajnie i przyjemnie. Też zauważyłam to, że już nie mam aż tak zimnych stóp i rąk. Przez całą zimę miałam z tym ogromny problem, dlatego też zakupiłam sobie kapcie, nosiłam skarpetki, chociaż w skarpetkach spać nie lubię, dajcie znać, czy wy śpicie w skarpetkach, ale ja nie cierpię. Nie wiem czemu, nie mogę się do tego przyzwyczaić, tak zawsze mi się wydaje, że one za mocno uciskają, chociaż mam luźne, takie fajne, luźne skarpetki, to i tak mam uczucie, że one mnie przez cały czas uciskają, więc
założę do łóżka, ale potem w nocy zaczynam ściągać te skarpetki. Takie głupie, to jest takie głupie, ale po prostu nie mogę wytrzymać, kiedy mam skarpetki na stopach, kiedy śpię. Tak jak mówiłam Wam, w tym tygodniu już zaczynamy takie przygotowania do wiosny. Może to tak dziwnie brzmi, ale wiem, że muszę, ciągle mówię Wam o tej werandzie, ale naprawdę muszę ją ogarnąć. Chciałabym już powoli Eliasza tam szafę, zobaczyć jakie ubranka trzeba po prostu pozmieniać oraz u mnie w szafie. Mój mąż też mówi, że musi znaleźć swoje spodnie sportowe, bo chciałby zacząć biegać. Tak, mój mąż powiedział, że będzie biegać, więc liczę, że mu dobrze wyjdzie. Ja dopijam kawę i będę robiła sobie obiad, właśnie to mielone z mizerią. I właśnie się zastanawiam, chciałam zrobić mielone z tym sosem, z marchewki oraz groszku, ale chyba nie mam groszku. Zapomniałam, a mogłam kupić chyba, bo w Imart jest dostępny, chociaż tak właśnie nie wiem. Muszę pomyśleć wtedy nad innym sosem. Jeżeli macie jakieś pomysły, to dajcie znać, bo ja ogólnie za każdym razem używałam sosu właśnie ten marchewka groszek, ale może spieczarkowy sos właśnie i wtedy go jeszcze użyć na jutro. No nie wiem, będę musiała pomyśleć. Albo cebulowy jakiś taki. Jest chyba parę pomysłów. Ja zawsze z sosami miałam problem, bo one albo były właśnie jakieś takie zabielane mąką i to mi nie do końca pasowało, no ale chyba nie ma innej opcji na sosy. Zobaczę. Dobra, zbieram się do picia, kończenia kawy i będzie trzeba się zbierać, robić dalej. No bo ja podejrzewam, że się tym nie zajmuje, nie? Że on ma to jest jego firma po prostu. Tam pracują oczywiście ludzie. Ma problem z tym. Ciekawe jest to, że bracia problem z wyartykułowaniem celu, które postawiły człowieka w granicach czegoś, co wpływa ludzkie bezpieczeństwo w ramach tej planety. Więc w moim odczuciu część środowiskowa to jedynie marketing? No nie. Gdy już mieli to za sobą, gotowy model diety nałożyli na naukowy model. Mamy nowy dzień i robimy obiad. Jest wcześnie, bo nawet jeszcze 10 nie ma, ale chciałabym już przygotować, żebym nie musiała się później przejmować. Tym bardziej, że robię dzisiaj rybę. Dawno nie mieliśmy ryby. Wiem, miały być kopytka, ale w końcu nie kupiłam wystarczająco ziemniaków i też pieczarki mi się pokończyły, więc będę musiała to wykombinować innym razem. Ale za to mam rybę. Oczywiście makrela. Naprawdę dawno nie mieliśmy rybki, więc już się cieszę. A czemu przygotowuję ją wcześniej? Dlatego, że chcę ją namoczyć w wodzie. Raczej nie w wodzie, tylko w mleku. Wtedy ryba nie dostaje tego takiego zapachu, nie ma tego zapachu. Plus jeszcze robi się taka bardziej soczysta, miękka, więc taki jest plan, namoczyć najpierw rybę. Będzie do tego ryż oraz dezensigę, które zrobiłam w weekend, z tego co pamiętam, więc idealnie. Weźmy rybę, ja mam taką wpakowaną w plastikowy woreczek. Ona jest sprzedawana w Imart i miałam też inne. Słuchajcie, miałam też inne, ale słuchajcie, nie do końca one mi przypasowały. Ta smakuje po prostu najlepiej, dlatego ją najczęściej kupuję. Kiedyś trafiliśmy na inną, z tego co było powiedziane, to była japońska jakaś i ona była jeszcze lepsza. Tylko ostatnio nie mogę tego znaleźć. Albo po prostu mylę nazwy, coś takiego. Wiem, że to chyba była japońska, z tego co pamiętam. I ona miała takie bardzo fajne, białe mięso. Dobra, trzeba to robić, wziąć się za robotę. U nas w domu bierzemy takie 4 ryby, ale widzę, że tu jest więcej, więc i tak je zużyję, bo one chyba na to wygląda, że są troszeczkę małe. Takie zawsze były chyba, z tego co pamiętam, w tym opakowaniu 3, a tutaj mamy aż 4, więc widocznie kilogramowo one są dużo mniejsze. Widzicie, to są takie filety przedzielone na pół.
Ogólnie godno, bo tak się nazywa makrela po koreańsku, jest bardzo popularną rybą i częściej jest jadana jako lunch, jako śniadanie niż na obiad, ale ja lubię jeść ją właśnie pod wieczór, bo śniadań my tak nie jadamy. Śniadanie dla Eliasza jest po polsku, mój mąż nie jada śniadań, a ja także. Już to od ciebie słyszałam? Nie sądzisz, że może jest Rytan miażdżył mnie spojrzeniem wielkich? Francis. Jednak Noah nie wydawał. Lecimy dzisiaj na market. Chcę kupić zioła, dlatego że jutro organizuję moją werandę, więc chciałabym zasadzić różne zioła, może jakieś kwiaty. To jeszcze się przekonamy. Na pewno zioła takie jak mięta, na pewno nie wiem czy rozmaryn, bo nigdy mi się dobrze nie trzyma, ale myślę też może nad oregano, jakieś takie fajne, żeby właśnie było zielono na werandzie i do tego mieć przy okazji, wiecie, świeże zioła najlepsze, bo one zawsze drogie są, a przydadzą mi się od czasu do czasu. Dobra, kupiłam kwiatki, ale nie kupiłam za to żadnych herbs. Nadal nie pamiętam, jak one się nazywają. Dobra,
co udało mi się kupić w markecie kwiatowym, to mam kwiatki niebieskie, nawet nie wiem jak się nazywają, ale są ładne moim zdaniem, będą bardzo fajnie tu wyglądać. Jeszcze zastanawiam się, czy je po prostu nie wywiesić na zewnątrz, a jeżeli nie na zewnątrz, to na pewno tutaj na tą małą półeczkę, ale tym, słuchajcie, zajmiemy się jutro, bo chcę jutro wszystko przesadzić, ogarnąć, żeby to jakoś fajnie tu wyglądało. I kupiłam też to, co niestety nie przeżyło wtedy, kiedy mój mąż się zajmował roślinami i po prostu nie miał wody. I to jest ta roślinka z takimi fajnymi kwiatkami żółtymi. Liczę, że mi kiedyś wyrośnie tutaj taki duży krzaczor, ale pewnie na to troszkę więcej czasu potrzebuję. Kiedyś miałam coś takiego podobnego, ale niestety właśnie padło, bo trzeba dużo wody, a było naprawdę takie wysokie. No tak gdzieś w takiej wielkości. Zakupiłam razem z mężem i niestety nie przeżyło. Nigdy dla Was nie zrobiłam poprawnej recenzji tej maszyny do czyszczenia okien. I powiem Wam szczerze, że ona ma swoje plusy i ma swoje minusy. Bo jeżeli chodzi o moje okna, to moim zdaniem spisuje się dobrze. Tylko jest jeden spory problem, dlatego że nie wyczyści wszędzie tych okien. Ja mam te barierki. Chodzi o to, że nie da ta maszyna rady wejść w tą szparę między oknem a tą barierką, dlatego ten dół na tym jednym oknie zawsze jest brudny. To zawsze będzie jakaś smuga. Moja polska strona strasznie się trzęsie, kiedy to widzi, ale ta koreańska strona już zaczyna się do tego przyzwyczajać i tak się cieszy, że chociaż odrobinę te okna są czyste. Tak, żeby nie było, przybrałam spodnie, bo wiem, że pewnie byście mówili mi: a Martyna, czemu do sprzątania nie ściągasz spodni, nie przebierasz się, będziesz cała brudna i zniszczysz sobie spodnie. Tak, przepraszam, ale czasami mam takie jakieś, nie wiem, napady, że muszę w tym danym momencie posprzątać, że nawet czasu na na ściągnięcie spodni i przebranie ich. I słuchajcie, mam ukończoną moją werandę, co prawda, no tak jak mówiłam, trzeba podłogę tutaj dorobić i półeczki, bo w planie jest, słuchajcie, żeby tu na tej ścianie były na przykład 3 półeczki, dzięki którym będziemy mogli poukładać kwiatki, na przykład takie wiszące. Myślę, że będzie super. Podłogę właśnie dokupić w Ikei i zastanawiałam się, żeby tutaj, żeby nie zasłonić tego brzydactwa, to albo kupić jakiś fajny, pnący kwiat, który będzie tak fajnie do góry szedł, albo powiesić hak i bardziej taki opadający kwiat. Jedna z tych opcji, jeszcze nie wiem, posadziłam już lawendę, wszystkie kwiatki, rozsadziłam tutaj to zielone, żeby fajnie wyglądało na całej tej doniczce. I zastanawiam się, czy tutaj nie z tyłu, tak jak macie, patrzcie, taki reling, powiesić też jakieś fajne kwiatki, dzięki czemu będzie taki efekt bardzo, bardzo zielonego miejsca. Bardzo mi się to podoba w ogóle, ale jak świeci słońce, to jeszcze piękniej to wygląda. Kwiatki jak zakwitną, lawenda jak zakwitnie. Ojeju, już się nie mogę doczekać. Nawet te kwiatki, które u nas były w salonie, na stoliku, także dobrze tu wyglądają. Pięknie, strasznie mi się tu podoba. Cieszę się, że posprzątałam w końcu. W ogóle wyczyściłam też nasz koszyk piknikowy, bo w planie, słuchajcie, jest po prostu go zabierać na pikniki w końcu. Może mi się uda. Pewnego dnia to zrobię. No need to look so scared.
I can tell you there's been some good improvements, so sail away and never touch the Bardzo dobrze. surface again. Wracamy do domu, zjedliśmy i tutaj bym chciała się już z Wami pożegnać, bo to już jest koniec vloga. Mamy piątek, ja muszę ten film zmontować, mam nadzieję, że mi wyjdzie. Chciałabym Wam serdecznie podziękować, dajcie znać, czy Wam się podobał w komentarzach. Zapraszam do polajkowania, do subskrypcji kanału, jeżeli chcecie zostać na bieżąco i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!